Wymiana pokrycia dachowego. Kiedy i jak to zrobić zgodnie z prawem? Każdy dach, bez względu na jakość wykonania i zastosowane materiały, po pewnym czasie wymaga wymiany pokrycia. Zazwyczaj jest to spowodowane wieloletnim działaniem czynników atmosferycznych lub pojedynczym zdarzeniem, takim jak na przykład gwałtowna burza czy porywista wichura. Przekonaj się, jak wymienić pokrycie dachowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Kiedy wymiana pokrycia dachowego jest konieczna? Wymiana pokrycia dachowego jest nieunikniona w przypadku zniszczeń, które doprowadzają do przecieków. W takim przypadku należy zwrócić się do rzeczoznawcy z prośbą o ocenę stanu więźby dachowej. Jeśli konstrukcja nośna dachu jest zawilgocona, zagrzybiała lub zniszczona przez owady, należy ją niezwłocznie naprawić lub wymienić. Zniszczona drewniana konstrukcja może zacząć pękać, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców budynku. Dopiero po doprowadzeniu więźby do właściwego stanu możesz zająć się wymianą poszycia. Poszycie dachu powinno spełniać wymogi budowlane, aby nie narazić domowników. Uginanie się połaci czy uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek zdarzeń losowych to ważny znak, że powinieneś szukać fachowców do wymiany pokrycia. Remont elewacji czy przerobienie poddasza na pomieszczenie użytkowe także może wymagać wymiany dachu. W pierwszym przypadku z uwagi na spójność wizualną całego budynku, a w drugim ze względu na zapewnienie odpowiedniej termoizolacji na poddaszu. Wymiana pokrycia dachowego, a kwestie formalne. Zdecydowałeś się na wymianę poszycia dachowego, ale nie wiesz, jakie kwestie formalne się z tym wiążą? Prawo budowlane jednoznacznie określa zakres prac, które wymagają zgłoszenia, więc sprawa nie jest skomplikowana. W kontekście dachu należy wyróżnić kilka kluczowych czynności, które są najczęściej wykonywane. Bieżąca konserwacja. Są to wszelkie naprawy pokrycia dachowego, także przy użyciu materiałów innych niż pierwotne. Tych czynności nie musisz nigdzie zgłaszać, możesz do nich przystąpić w dowolnym momencie. Remont. W świetle obowiązującego prawa remontem określa się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Jeśli całość prac remontowych odbywa się w obrębie Twojej działki, nie musisz ich zgłaszać. Przebudowa. Ten termin odnosi się do wszelkich robót budowlanych, których następstwem jest zmiana parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu. W kontekście dachu przebudowa odnosi się m.in. do wymiany konstrukcji czy wzmocnienia stropu i wymaga pozwolenia. Co ważne, wymiana poszycia dachowego nie jest traktowana jako przebudowa. Wymiana pokrycia w domu jednorodzinnym. Teoretycznie wymiana pokrycia dachowego w domu jednorodzinnym nie wymaga zgłoszenia, jednak istnieją wyjątki od tej reguły. Kluczowy jest przede wszystkim rodzaj zabudowy. W przypadku domów wolno stojących, które znajdują się w wymaganej odległości od granicy sąsiedniej działki, czyli 4 metry lub 3 metry w przypadku ścian bez okien i drzwi, nie trzeba zgłaszać zamiaru wymiany pokrycia dachu. Sprawa komplikuje się w przypadku popularnych bliźniaków. Budowa domu znajdującego się w zabudowie szeregowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na to wymiana poszycia dachowego w przypadku tego typu budynków powinna zostać zgłoszona. Pamiętaj, aby przed wymianą pokrycia dachowego zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego. W tym dokumencie często znajdują się wytyczne dotyczące kolorystyki, wyglądu i kształtu dachu. Gdzie zgłosić wymianę poszycia dachowego? W przypadku, gdy wymiana pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia, należy złożyć wniosek o pozwolenie w starostwie powiatowym lub w urzędzie gminy. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce przy wymianie poszycia na jednej połówce bliźniaka. Zgłoszenie o planowanych pracach budowlanych powinno wpłynąć do urzędu co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. Co ważne, na wymianę pokrycia dachu w przypadku uzyskania pozwolenia masz 2 lata od momentu złożenia wniosku. Jeśli nie wykonasz niezbędnych prac w tym terminie, będziesz musiał ponownie składać wniosek. Wymiana pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia także w przypadku budynków w
wpisanych do rejestru zabytków. W tym przypadku remont dachu wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co więcej, w takim przypadku wszelkie prace związane z wymianą poszycia musi wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie konserwacji obiektów zabytkowych. Jaka kara grozi za wymianę dachu bez pozwolenia? W przypadku, gdy zgłoszenie wymiany pokrycia jest konieczne, za brak dopełnienia formalności grożą następujące kary. Wezwanie do złożenia stosownych dokumentów, grzywna za samowolę budowlaną w zakresie od 20 do 5 tysięcy złotych. Po nowelizacji ustawy Prawo budowlane w 2022 roku samowola budowlana nie jest już przestępstwem, a jedynie wykroczeniem, na skutek czego maksymalna grzywna uległa znacznemu zmniejszeniu. Nakaz rozbiórki i przywrócenie stanu pierwotnego. Wymiana pokrycia dachowego krok po kroku. Wymiana pokrycia dachowego nie musi wiązać się z wymianą czy nawet remontem całej konstrukcji. Jeśli więźba dachowa jest w dobrej kondycji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastąpić pokrycie dachowe nowym materiałem. Pamiętaj, aby przed wymianą poszycia upewnić się, że nowy materiał, który chcesz wykorzystać, jest dopasowany do parametrów więźby. Przykładowo, dachówka ceramiczna jest znacznie cięższa od blachodachówki. Jeśli będziesz chciał dokonać zmiany materiału, upewnij się, że więźba będzie w stanie utrzymać obciążenie. W innym przypadku możesz narazić dach na liczne usterki, a nawet zawalenie. Od czego należy rozpocząć pracę? Przede wszystkim od demontażu starego materiału. Po wykonaniu tej czynności zabezpiecz dach przed deszczem. W tym celu najlepiej wykorzystać szczelną plandekę. Kiedy konstrukcja dachu jest już odkryta, sprawdź, w jakim stanie jest izolacja termiczna i przeciwwilgociowa. Jeśli Twój dach nie posiada takich izolacji, a chcesz ocieplić poddasze, połóż folię paroprzepuszczalną. Dzięki temu przestrzeń będzie zabezpieczona przed wodą. Oczywiście samodzielna wymiana pokrycia dachowego jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy masz niezbędne umiejętności, narzędzia i doświadczenie. W innym przypadku zatrudnij profesjonalnego dekarza, który zadba o poprawność wykonywanych robót. Jaki rodzaj pokrycia wybrać? Wśród popularnych materiałów, które możesz wykorzystać do pokrycia dachu, znajdują się m.in. dachówka ceramiczna, blacha płaska lub falista, papa bitumiczna czy blachodachówka. Ten ostatni materiał jest niezwykle uniwersalny, a do jego najważniejszych zalet należy zaliczyć lekkość. Niewielka waga materiału sprawia, że można wykorzystać go praktycznie w każdym budynku bez względu na konstrukcję więźby. Niska cena. Blachodachówka jest znacznie tańsza niż klasyczna dachówka, a wizualnie są bardzo podobne. Łatwy montaż. Szczególnie w przypadku blachodachówek modułowych, które sprzedawane są w formie gotowych arkuszy. Wysoka estetyka i szeroka gama kolorystyczna. Szukasz wysokojakościowych blachodachówek, które nie tylko ochronią, ale także ozdobią Twój dom? Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz wariant najtrafniej spełniający Twoje oczekiwania. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Jeżeli Ci się spodobało, to zostaw nam suba. Zapraszam Cię również na stronę hornwall.eu, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy, a my widzimy się w następnym odcinku.